Jestem w Abu Dhabi. Mam godzinę 50 do odlotu następnego samolotu. Nie mam jeszcze biletu. Miejmy nadzieję, że mi się wydrukują. Najgorsze to jest właśnie ten wizer. Coś czuję, że będzie kłótnia albo problemy. Mam jakieś takie dziwne przeczucie. 5:30. Praktycznie cała noc nie przespana w samolocie, to tylko zmrużyłem oko. Ale całe szczęście z bagażem wszystko poszło dobrze. Nie musiałem dopłacać. Wsiadam do samolotu. 3 godziny lotu do Samarkandy. Przypadkowo wszedłem na cmentarz, bo chcę sobie przeciąć drogę trochę. Ja już tyle drogi szedłem. Jest zamknięte z tej strony. Grodzone tu wszystko, policja mnie chciała mnie wpuścić do hostelu. Skoczyłem przez płot, ale trochę przybał chyba. Jak mnie złapią. No i jestem w Uzbekistanie. Witam Samarkanda. Miejscowości Samarkanda. Czyli jednej z takich głównych miejscowości, do których się tutaj przyjeżdża właśnie. Chyba najpiękniejszych w ogóle, tak mi się wydaje. Byłem tu kiedyś, parę lat temu. 3 albo 4. Nie pamiętam, muszę sprawdzić na YouTube. Ale pamiętam, że to miasto na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. Pierwsza rzecz, wypłaciłem pieniądze z konta. Drugie, trzeba kupić kartę SIM i jechać na dworzec, spróbować załatwić autobus albo pociąg, cokolwiek. Jakiś nocny najlepiej, żeby jeszcze cały dzień sobie tutaj pozwiedzać i coś dla Was nakręcić. Wziąłem taksówkarza i jadę na stację pociągową zapytać o bilet i trzymajcie kciuki, żeby na stronie, na internecie pokazuje, że nie ma żadnych na najbliższe 3 dni. Tutaj z komunikacją niestety jest taki właśnie problem, że tu wszyscy podróżują tak pociągami i tak dalej. Jest bardzo ciężko dostać jakieś bilety, jeśli się próbuje z dnia na dzień, a ja próbuję na ten sam dzień. Dobra, i dojechałem na dworzec. Sobie przypomniałem, że ja tu byłem, ja z tego dworca przecież jechałem. I oni mnie bez biletu się chyba do środka nie wpuszczą. Z tego co pamiętam. No i tak jak mówiłem, nie wpuścili. Ale tu się akurat z boku kupuję bilety. Chwila prawdy. Ale mam farta. Przyszedłem, powiedzieli, że nie mają. Ja mówię, naprawdę bardzo mi zależy, żeby pojechać. Bardzo, bo muszę tam być. I się znalazł. A teraz krótki przerywnik tego filmu. Pozdrawiam serdecznie z Uzbekistanu i właśnie tutaj chciałbym Wam polecić bardzo lecenawakacje.pl. Naprawdę serdecznie polecam, ponieważ mają bardzo dobre ceny. Pomogą Wam znaleźć świetne oferty wyjazdów wakacyjnych, a pamiętajcie, że to teraz już jest ostatni czas, żeby rezerwować właśnie jakieś wakacje, ponieważ dalej możecie jeszcze to zrobić w dobrej cenie lub po prostu szukać czegoś na okres zimowy, żeby wylecieć w jakieś ciepłe kraje poza Europę. Także wbijajcie do nich na stronę lecenawakacje.pl lub po prostu na Instagrama. Codziennie tam wpływają jakieś fajne oferty. Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie i ja szczerze polecam. Pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie dalej. Udało się. A wiecie, jak to działa? Sprawdzałem na internecie od wczoraj żadnych biletów. Kompletnie żadnych. Dzisiaj przyjechałem tutaj, mówię paniom na lotnisku. Mówię, kurde, no muszę jechać pociągiem, bo najlepiej, bo wiadomo, będę spał i tak dalej całą noc. One mówią, a sprawdzaj na internecie? Ja mówię, na internecie nie ma. A dobra, to jak chcesz jechać, to jedź zapytaj, może Ci się uda. Bo ja mówię, że pojadę zapytać. A mówię, dobra, jedź zapytać, może się uda. Przyjeżdżam, pan mówi, nie ma żadnych biletów. Ja mówię, proszę pana, ja muszę tam być jutro. Muszę się tam dostać, mi przypadnie bardzo ważna rzecz. Ja mogę nawet na siedząco, na stojąco jechać jak trzeba, ja muszę tam być. Popatrzył na mnie jak na wariata, że nawet na stojąco chce jechać. No i mówi, dobra, jest miejsce VIP-owskie za 150 zł za ten, bardzo drogie, czy chce. Ja mówię, dawaj od razu. No, także załatwione. Jadę teraz znaleźć jakiś hotel, bo o 1:00 w nocy dopiero jadę. Także muszę znaleźć hotel gdzieś, żeby się wykąpać, wysyłać materiały, zostawić rzeczy, odpocząć trochę, bo miałem noc nieprzespaną praktycznie. I jutro będę w Turkmenistanie.
To jest ten klimacik. Chlebki sprzedawane. Te chlebki tutaj były dobre, ale najlepsze, które pamiętam... Właśnie, no czekajcie, no teraz żebym źle nie powiedział. Nie wiem, czy najlepsze były tutaj właśnie, w Uzbekistanie, czy najlepsze były w Kirgistanie. Ale chyba tu w Uzbekistanie były chyba lepsze niż te kirgijskie. Papier. To są takie mocne lata 90. w Polsce. Cały czas tutaj. Te babcinki, które sprzedają na tych straganach. No to są takie czasy, jak w Polsce było naprawdę kiedyś, jak się jeździło na te targi. O, jak złote zęby tu mają dalej. Znaczy złote, to złote. Niektóre może mają złote, no a niektóre mają zrobione z tego takiego metalu po prostu. Ale to jest ciekawy klimacik. Powiem wam, że lubię Uzbekistan. Bardzo dobrze wspominam o ostatnim razie, jak tutaj byłem. Jak mi się podobają tutaj te ceny. Taksóweczka jechałem, nie wiem, z 15 czy 20 minut, 8 zł. Znalazłem hostel za 45 zł. Bardzo dobrze oceniany, 9,0 przy samych głównych atrakcjach. To w ogóle jest 13, ja dalej nawet śniadania nie zjadłem, tylko wypiłem kawę. Ale powiem wam, że tyle emocji było z rana z tym, żeby ze wszystkim zdążyć, że nawet nie myślałem o jedzeniu. A teraz już pójdę, zostawię plecak w hostelu, pójdę na spokojnie zjeść jakiś dobry obiad i kawkę się jeszcze napić. O, cieszę się naprawdę, że się to udało. Przy hostelu mam taką restaurację lokalną. Tutaj też właśnie lokalnie to się przy takich poduchach, przy stolikach. I zamówiłem oczywiście danie, które muszę tutaj zjeść, czyli plow. To jest taki ryż z baraniną. Właśnie ciekawe, czy to będzie z baraniną, czy będzie z wołowiną. Zobaczymy, z marchewką i tak dalej. To jest po prostu przepyszne. 35 000. No już ponad 10 zł wychodzi za taką porcję. Popisowe danie tego kraju, plow. Do tego sałatka, śmietana, woda. Powiem wam, że w Jemenie przywykłem do picia wody i to bardzo dobre jest. Bardzo dobry nawyk. Już się tego nie mogę doczekać, po prostu uwielbiam to danie. Ryż, marchewka, świnka, jajko. No i tak wygląda mój pokój. Zarąbiście, nie ma nikogo, czyli mam prywatny pokój za 45 zł dokładnie wyszło. 150 tych. Dolne łóżko moje, to i tak wiecie, ja tu będę tylko chwilę, bo o 12 w nocy już muszę na dworzec jechać. Ale i tak powiem wam, że za tyle, żeby sobie odpocząć i wziąć prysznic po takiej nocy, jak miałem. No, elegancko. Bardzo mi to było potrzebne po prostu. Chwila odpoczynku i ruszam pozwiedzać i coś wam pokazać. Tak jak mówiłem, ja już tutaj byłem kiedyś, kręciłem całą serię z Uzbekistanu. Naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Też cieszę się, że jestem tutaj znowu. No i uwierzcie mi, że naprawdę jak się przyjedzie z takiego kraju, jakim jest Jemen, tutaj to jest normalnie tak inne życie. Bardzo współczuję tym ludziom w Jemenie, naprawdę bardzo. Dobra, właśnie czytam ciekawostki na temat Uzbekistanu. Dużo z nich znałem, ale to jest ktoś, kto pisał tego bloga, naprawdę jest mistrzem. Tak, najlepszym miejscem do rozrywki oczywiście jest Taszkent, czyli stolica Uzbekistanu, ale jak idzie się na imprezę, to można dobrze się pobawić i dobrze dostać po ryju. W Łodzi Uzbecy przychodzą na imprezę, żeby się bić. No, w Polsce też tak było, no nie ma co gadać. Ja wam mówię, ten Uzbekistan to są takie lata 90. polskie, może trochę dalej już, ale tak dalej za nami po prostu. Że to się nie zabrzmiało, no po prostu tak jest. No. Dobra, idę teraz do głównego miejsca z główną atrakcją właśnie Samarkandy. Siedzę tutaj w dzień, ale pokażę wam też to później wieczorem, bo wieczorem robi zupełnie inne wrażenie. W ogóle wszędzie dookoła jest tu pełno policjantów. Też przed chwilą wyczytałem, że to jest jeden z najbardziej popularnych zawodów tutaj pod takim względem, że zawsze się czepiają, zawsze biorą w łapę. No, czyli pewnie dobrze zarabiają. To jest. Ale to jest piękne po prostu. Tak niesamowita budowla.
takich ważniejszych informacji, to dobrze, żebyście wiedzieli, że w tym kraju żyje około 35 milionów ludzi. Wiadomo, że główną religią tutaj jest islam, ale nie do końca też, ponieważ ten kraj jest bardzo otwarty na różne religie. Jest to bardzo pomieszanie różnych religii ze względu na to, że żyje w tym kraju wiele różnych narodowości. Samych Uzbeków jest 80% i 20% ludzi są po prostu z zagranicy. Także jest tu duża tolerancja. Zresztą to widać na ulicach. Jest bardzo dużo kobiet, które chodzą w chustach. Jest dużo takich, które nie chodzą w chustach. Nie ma z tym żadnego problemu. W 1991 roku uzyskali niepodległość od Rosji. Związku Radzieckiego. Widzicie, to taki kraj właśnie typu Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan. Dobrze się nauczyć paru słówek po rosyjsku, takich podstawowych chociaż. Bo w wielu miejscach, poza tymi właśnie takimi bardziej turystycznymi, będziecie mieli bardzo ciężko się dogadać w innym języku. Wiadomo, że jak mówimy po polsku, jakoś półsłówkami idzie się dogadać, zrozumieć też, ale gdzie nie jadę tutaj, to po angielsku ciężko, chociaż jestem w miejscu bardzo turystycznym i mieszkam 5 minut, nawet nie 5 minut, 3 minuty od miejsca, w którym teraz jestem. Dobra, w ogóle powiem wam, że tutaj właśnie na tym placu Registan, znaczy ogólnie, że ten plac Registan to jest najładniejsze miejsce w Samarkandzie. Oczywiście wpisane na światową listę UNESCO, dziedzictwa UNESCO oczywiście. Nie wiem, ja to jestem zachwycony po prostu tym, jak to jest wszystko wykonane. Tu kiedyś w tych budynkach nauczali Koranu za dawnych czasów, teraz po prostu jest to muzeum, można odwiedzać. Tam wchodzić nie będę do środka, ze względu na to, że ja już kiedyś tam w środku byłem. Jak chcecie, możecie wrócić do tych odcinków. I wolę iść gdzieś dalej, zobaczyć coś jeszcze. O, już wiem, skąd ta wycieczka jest, typowo z Kirgistanu, bo pan ma typową kirgiską czapeczkę. Miałem takie zdjęcie nawet. Przed chwilą też Ala się mnie zapytała, jak tu wyglądają ludzie. Ponieważ te budowle już przypominały te, które widzieliśmy w Iranie. Tylko tam były bardziej niebieskie. No ja powiedziałem, no jak takie babuszki u nas. Po prostu chusty na głowach, takie ciuszki, no tak oni wyglądają tutaj. Jest kolejny piękna budowla, meczet. Ale chyba zamknięte, chyba że jest wejście z innej strony. Ale niesamowicie te wszystkie kopuły wyglądają, te wzory. Piękne to jest. Dobra, muszę zobaczyć, od której strony tam wejść. Tutaj fajnie akurat na przykład jak przyjedziecie tutaj do Samarkandy. W ogóle jak się zatrzymacie, na przykład jak ktoś podróżuje tak jak ja, że może spać sobie w hostelu, to jest tak idealna lokalizacja, że chyba lepiej się już nie da. Ale petarda. Kurde, tego nie pamiętam, czy ja tu byłem. Najlepsze jest to, że wieczorem to będę musiał jeszcze raz tą samą trasę obejść, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jak jest pięknie podświetlone. O, ale niesamowite. No, po wejściu do środka, tam, żeby wejścia zapłacić, czekajcie, to wychodzi jakieś 13 zł. Ja nie wchodzę tylko ze względu na to, że no meczet, no to jest meczet po prostu. Wiadomo, że inny trochę niż wcześniej pokazywałem wszędzie, ale też podobny do takich, już byłem gdzieś kiedyś. Także dlatego nie wchodzę, idę dalej, mam dużo miejsc do zobaczenia. No i teraz dla mnie Sea Bozori. Ale to jest, wiecie, ten bazar. Ten bazar to jest typowo zrobiony właśnie pod turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Tak już totalnie. Pójdę trochę dalej, to może zobaczę właśnie taki zwykły lokalny. W sumie taki turystyczny to mnie mało interesuje. Bo jak to na turystycznych cen takiego śmieszne jest tego.
Te panie mają... Większość z nich ma te zęby złote porobione. No to jest turystyka w pełni. Tutaj lokalni ludzie nie kupują. O, cukier skrystalizowany. Niezły mają tutaj kryształ na targu. Thank you. Thank you. To ładnie wygląda bardzo. Thank you so much. Thank you. Starsza pani mówi, że mam piękne tatuaże. Na pewno, bo nie sobie myśli kryminalista. No, tutaj czapeczki można kupić. Jak byłem, to przymierzałem tutaj takie czapki. Znaczy nie na tym targu, tylko na innym, ale przymierzałem właśnie. Takie jak zawsze te włosy takie, jak Khabib występował. No, takie rzeczy są naprawdę piękne. Ciekawe, ile z tego to rękodzieła, ile z Chin po prostu. Jeden taki piękny talerz, tylko akurat metalowy, bo to jest... to jest porcelanka chyba. No, ale taki metalowy kupiliśmy sobie właśnie piękny w Iranie. Salon. Ale tam były naprawdę wyjątkowe. Ale chłop mnie trafił. Woła mnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Coś ci dam powąchać. I bierze z takiego wielkiego wora kminek. Ja nie cierpię kminku. Dla mnie jak coś ma w sobie kminek, to już nie zjem. Nie ma nawet takiej najmniejszości. Tak samo jak kolendra. Ja wiem, że są dwa typy ludzi na świecie, którzy kochają kolendrę i nienawidzą. Ja na szczęście należę do tych, którzy nienawidzą, a na jeszcze większe szczęście Ala też do nich należy, bo jakby lubiła, to by skreśliło nasz związek. Na zawsze. Nie ma szans. Nie wiem, jak można robić kolendrę. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ogromne. Ja myślałem, że tam tylko kawałek typowo taki zrobiony pod turystów. A tu jednak nie. To jest bardzo duży targ. Fajnie, bo nie spodziewałem się tego. A co to? Rodzynki. Thank you. Piękne chlebki uzbeckie. Naprawdę bardzo dobre. Jak będziecie w Uzbekistanie, pamiętajcie, żeby takiego chlebka sobie próbować. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale tu jest klimacik. Całkiem przypadkowo wszedłem na cmentarz, bo chcę sobie przeciąć drogę trochę. Zobaczcie, jak te nagrobki wyglądają. Każdego portret jest zrobiony na nagrobku. Ciekawe bardzo. Ja już tyle drogi szedłem. Jest zamknięte z tej strony. No, ale nie wierzę. Skoczyłem przez płot, ale trochę przypał chyba. Jak mnie złapią. Nie ma tak zrobić sobie wycieczkę po cmentarzu. Myślę, że sobie skrócę. A podwójnie nadrobiłem. Znaczy nadrobię zaraz. No, nigdzie nie ma przejścia. Nie no, szok. O, przechodziłem przez niezłe haszcze. Na końcu trzeba było z takiego muru skakać, ześlizgnąłem się, nie skoczyłem. Dużo nogi połamał. Ale jestem przy wejściu. Najważniejsze. Cel osiągnięty. No. Wchodzę do ostatniej atrakcji. Mam nadzieję, że mogę tu kartą płacić. No i powiem wam, że ta część tutaj, do której idę, też kosztowało, tutaj wejście przeważnie wszędzie kosztuje 40 000, czyli jakieś 13 zł. Ale to tutaj naprawdę jest bardzo warto zobaczyć od środka i wejść. A przez to przez jakie krzaki przechodziłem, skakałem przez mur i szedłem przez cmentarz i jakby tu nie wszedł, to ja był głupi.
tu oczywiście grobowcy w środku. Czy nagrobki raczej. Do robienia fotek idealne. W ogóle tyle, tu jest wszędzie ludzi. Jest weekend, no to pierwsza sprawa, ale druga jest taka, że ja tutaj byłem ostatnim razem, jak wmawiano ludziom, że nie można podróżować. W 2000... Właśnie, czy ja tu byłem w 2020 czy 2021? Teraz nie pamiętam. No ale mniejsza z tym. Wtedy tutaj nikogo prawie nie było. Ja jeszcze pokażę ostatnią część, która jest chyba najbardziej zjawiskowa tutaj. Ale to naprawdę, to wszystkie te niebieskie, te przypominają tak budynki z Iranu. Te meczety, które tam odwiedzaliśmy i tak dalej. Iran niesamowicie wam polecam, naprawdę. O, nie robić zdjęć, znaczek, a wszyscy czekają foty. No, to jest piękne też. No i co wy na to? Jak wam się podobało? Dzisiaj macie taką szybką wycieczkę po tym, co Samarkanda w Uzbekistanie ma do zaproponowania. Jeśli będziecie chcieli przyjechać, odwiedzić, ja uważam, że na pewno warto. W ogóle tutaj wytłumaczę wam, jak się porusza najlepiej po Uzbekistanie. Są takie główne miasta, które się oczywiście odwiedza, czyli no ostatnio to jest Torchiva, tam gdzie jadę w nocy, ale jest oczywiście Taszkent, Samarkanda, Bukhara, no i tam do Chivy się dojeżdża. I wszędzie tu podróżuje się pociągami, bo to są najlepsze połączenia i dodatkowo macie łóżeczko i salę życia. Pamiętam ostatnio jak jechałem, ja tu byłem, że było 40 stopni ciepła. Naprawdę było tak gorąco, że wytrzymać się nie dało. W pociągu miałem swoje łóżko tak ułożone, że akurat nie jechałem pod wiatr, że wiało na mnie, tylko było z drugiej strony. Po prostu byłem 10 godzin w saunie, zamknięty. Ale klimacik był fajny. Co chwilę ktoś przychodził zagadywać. Ludzie byli zainteresowani, skąd jestem, co robię, że coś skąd się tu w ogóle wziąłem, jak są czasy, jakie są. Fajnie było, naprawdę było fajnie. Kupiłem właśnie najtańsze magnesy chyba w życiu, jakie gdziekolwiek na świecie po prostu widziałem. Takie ładne. 60 groszy za jeden. Teraz to można kupować. A nie jak wam powiedzą $10 za magnes. Drewniany, taki kawałek i kawałek magnesiku. Przesada. Ale nieraz tak jest. A najbardziej, co widziałem chyba najdroższe, to było chyba za 50 zł, 40 albo 50 zł w Warszawie. Magnes, Warszawa, tak jakiś tam, coś tam było na tym. Szok. Planowałem iść do tej restauracji sobie zjeść. Naprawdę pięknie wygląda. Na bogato, w stylu takim właśnie tutaj, znaczy na bogato może nie, sorry, to powiedziałem. W stylu takim właśnie tutaj uzbeckim. Naprawdę pięknie. Wchodzę na opinię 2,5. Ale muszą mieć niedobre jedzenie, skoro tak nisko oceniają. Bo to jest aż naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Ale znalazłem 100 metrów dalej 4,7 na 400 opinii, także będzie pyszne jedzenie na pewno. Pamiętajcie o tym, że naprawdę bardzo warto sprawdzać opinię, bo później można się bardzo zdenerwować, jeśli dostanie niedobre jedzenie. Tak się robi w środku grill, nadymione wszędzie, także szok. Fajny klimacik. Zamówiłem sobie te ich pierogi i zamówiłem jedną porcję, ale byłem źle zrozumiałem i dał jednego. Ale tak dobre.
No i do tego oczywiście kepsik. Jedzenie w Uzbekistanie jest normalnie 10 na 10. No dobra, 9 na 10. Lepki sprzedają. No, ja spadam do hotelu zrobić trening. Trzeba coś poćwiczyć. Ale obstawione same G-klasy. Dobra, już wiem, o co chodzi. Ja widziałem na lotnisku też właśnie, były flagi właśnie Uzbekistanu i Indonezji. I pewnie prezydent Indonezji tutaj przyjechał. Dobra, mój błąd, to nie była flaga Indonezji, tylko Malezji. Odgrodzone to wszystko, policja mieliście mnie wpuścić do hostelu. No ale się uparłem i powiedzieli, że dobra, do hostelu to mogę iść. Idę jeszcze wam pokazać coś pięknego. Tylko czekam, muszę stanąć w dobrym miejscu. Jak to znakomicie wygląda wieczorem. W ogóle przed chwilą zorientowałem się, że nie jestem w tym hostelu, do którego jechałem. Mają tak to pięknie rozegrane, że znajdują się 3 drzwi wcześniej w tym samym budynku. Mają ogromny napis hostel. I pewnie większość osób myśli, że idzie właśnie do tamtego. Dopiero jak wyszedłem z domu, poszedłem w drugą stronę, zauważyłem, że dalej był ten, do którego miałem przyjechać. Ale miesza z tym. Prywatny pokój, dobrze działa internet, wysłałem cały materiał, także jestem zadowolony. A teraz wam pokażę coś pięknego. No a później jeszcze oczywiście pójdę zjeść raz plow. To jest przepyszne. No. Patrzcie, jak to wygląda niesamowicie wieczorem. Patrzcie, ile ludzi. Ludzie specjalnie przychodzą sobie tu pooglądać, zdjęcia porobić. Jest więcej ludzi teraz niż było w ciągu dnia. Wcale się nie dziwię. To jest niesamowite. Dobra, wystarczy tych pięknych widoków. Nie mogę tego odpuścić, żeby tu jeszcze nie przyjść. Powiedziałem, że to będzie warte, żeby wam pokazać. Żeby zobaczyć, żeby sobie na to popatrzeć. Tak dużo ludzi przychodzi sobie tutaj po prostu posiedzieć i popatrzeć. Wcale się nie dziwię. To jest bardzo ładne. No, stąd jest piękny widok, wszystko łapie razem. Ale powiem tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. A zjeść plow jest bardzo ważne. Najważniejsze. Teraz. Później czeka mnie 10 godzin jazdy pociągiem. Miałem spróbować naprzeciwko. Też jest dość dużo ludzi. Ale chyba pójdę tu, gdzie byłem. O, to było dobre. Dobra, nie mieli plow, także idę naprzeciwko. Kurde, tu też nie mają. Przewrócić do siebie do hotelu i po prostu tam zjeść. Albo gdzieś po drodze zaryzykuję. Jestem już na dworcu. Patrzcie, jestem tu z Samarkanda. Muszę jechać do Kiwa. I tu będę przekraczał granicę z Turkmenistanem. Pamiętacie, jak wam mówiłem, jak jechałem z dworca do tam centrum do hotelu, że zapłaciłem 8 zł, że super cena, to jednak mnie oszukali. Teraz w nocy jadąc tą samą trasę, tylko oczywiście z hotelu tutaj, zapłaciłem 5 zł za taksę. Strasznie tanio to jest. Przyszedłem trochę za wcześnie, bo pociąg jeszcze nie przyjechał. Nie, no właśnie zobaczyłem, że mam pociąg dopiero 1:16, czyli praktycznie mam jeszcze godzinę czasu. Nieciekawe. Coś muszę wymyślić, bo nie chcę mi się tak siedzieć, bo mi się spać chce i zaraz usnę. No, myślę, że to mój pociąg, okazało się, że jeszcze nie, muszę czekać. Ciekawe, ile jeszcze. No i jest mój pociąg. Tylko znaleźć mój wagon. Tak, jak zwykle na samym końcu mówi 19, że normalnie jestem ciekawy, jak będzie wyglądał. Powiem wam, że to jest VIP. Ale wygląda. Patrzcie, tutaj łóżko.
Powiem wam, jak wygląda tutaj klasa VIP. Wygląda tak, że macie praktycznie normalne takie kuszetki, na których normalnie się powinno siedzieć, tylko po prostu po 2 osoby sobie tam śpią. No i jest stolik. Niczym się to nie różni od normalnej kuszetki. No ale cóż, było wygodnie, wyspałem się. Spałem naprawdę bardzo długo, było do 10 aż. Jeszcze jakieś 40 minut i powinniśmy być w Kiwa. No, okazało się, że to ktoś po prostu tutaj, co pracuje, przyszedł tu spać. Rozłożone, żeby nie pobrudzić. Tutaj w korytarzu też. No ja miałem za 15 minut być już w Kiwa według planu, ale już widzę, że nie będę na pewno. Także myślę, że jeszcze z godzinka. Od razu na jakieś śniadanko, wysłać jeszcze materiał, który muszę wysłać. No i jadę po granicę. No właśnie dzwonił do mnie ziomeczek z Turkmenistanu, do którego jadę. Fajny chłopak naprawdę, zaprosił mnie, także będzie tam wszystko dobrze zrobione. Powiedział mi, że muszę jak najszybciej być, bo pociąg jest spóźniony już godzinę 5 w sumie, godzinę 5 mieliśmy tam być. Wiadomo, jak to pociągi zawsze się spóźniają, chyba że się w Japonii. Powiedział, że naprawdę muszę się streszczać pod granicę, żeśmy o 14 przeszli od razu jak otworzą, znaczy ja przeszedł do niego, ze względu na to, że mamy jeszcze prawie 5 godzin, żeby się dostać pod wrota piekieł. Żebyśmy nie byli tam za późno też. Także trzeba się streszczać. Myślę, że sobie spokojnie jeszcze zobaczę tutaj Chiwę. Znaczy ja już to byłem kiedyś, no, ale chciałem wam jeszcze więcej pokazać. Ale chyba niestety za bardzo się to nie uda. Może tam jakiś fragment. Gdzieś podjadę szybko, bo i tak muszę dziś śniadanie zjeść. No ale niestety czas jest jaki jest. No, dojechałem do Kiwa. Właśnie zauważyłem, że pod granicą jeszcze jest to na 50 km samochodem. I naprawdę się muszę mocno streszczać, bo jest już 12:15. Kurde. Nie wiedziałem, że aż tak daleko będzie. Powiem wam, że tutaj to naprawdę z takim biegu życie stresujące, bo wszystko muszę załatwiać tak na ostatnią chwilę, że się udało. Nie uwierzycie, jak się człowiekowi śpieszy, to zawsze jest pod górkę. Przychodzę do kasy biletowej, mówię, że potrzebuję bilet, a pani mówi, że chwilę poczekał, poszła sobie po jedzenie, mówi, że przerwa pół godziny. No, także szybko poszedłem do restauracji coś zjeść, bo i tak muszę czekać, to od razu zjem, ale wiem, że na granicy się spóźnia. Dobra, udało się kupić przez internet i kupiłem na pociąg. Tylko tak jak teraz się jechało VIP-em, to teraz będę jechał 3. klasą, bo tylko 3. klasa była wolna. 15 godzin drogi będę miał do Taszkentu. Dojadę tam na 1. albo 2. w nocy, czyli pewnie dojadę na 4. I później o 8 rano chyba? 8 albo 9 rano mam samolot do Duszanbe, do Tadżykistanu. Oby się wszystko udało. Jeszcze szybko pieniądze wypłacić na taksówkę, żeby mieć. Kasujemy jakieś 80 zł, żeby zawieźć tam pod granicę, ale mamy godzinę drogi 50 km, jeszcze będę musiał wrócić później, także zgodziłem się. Dobra, wszystko mam załatwione. Trzeba teraz dojechać na granicę jak najszybciej. Przez godzinę czasu pewnie zejdzie, ale ważne, żeby dojechać. Moi drodzy, witam w miejscowości Kiwa. Właśnie wróciłem z Turkmenistanu i pokażę wam, co tutaj mają pięknego. A jest to naprawdę piękne miasto, jest to takie miasto muzeum. Naprawdę bardzo warto zobaczyć, także będziecie oglądać, a nie moją mniej piękną twarz. Idę teraz do mojego hotelu. Gdzieś tutaj mam za murami starego miasta. Później muszę iść zjeść, bo jadłem tylko śniadanie dzisiaj. Pięknie to wygląda. No i powiem wam, że całkiem nieźle się ulokowałem. O, czapki eleganckie. Jestem od razu tutaj 2 minutki stąd. Mam 150 metrów do hotelu. Petardo. Fajnie w sumie, że mam jeszcze czas, żeby wam to pokazać. Bo to miasto jest naprawdę bardzo warte właśnie pokazania.
Wiem, że dla niektórych z Was może być to podobne do tego, co już pokazywałem w Samarkandzie, no bo jest podobne, chociaż takiego czegoś nie było. Ale jest naprawdę pięknie. Jestem tak okropnie głodny. Ale dziewczyny się tak samo ubrały wszystkie. Znaczy tak samo, inny kolor, ale podobny. Z najważniejszych wiadomości jest to, po pierwsze, że zobaczyłem coś, o czym marzyłem w Turkmenistanie i przygotowałem dla Was naprawdę fajny i długi odcinek stamtąd. Skomentuję parę rzeczy, jakie tam właśnie się działy, ale to wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku. No ale niestety musiałem szybciej stamtąd wyjechać. No. Także nutkę tajemnicy Wam zostawię do kolejnego odcinka. Ale super hotel trafiłem. Jakiś stary, zabytkowy budynek. Mam drzwi swoje, później Wam pokażę pokój, bo zamknąłem. Ale naprawdę niesamowita lokalizacja. Dzisiaj ładnie wygląda. No, ja właśnie ruszam. Muszę w końcu zjeść jakiś obiad. Jestem taki głodny, po prostu szok. Jestem przy samych murach. Przed chwilą Wam mówiłem, jaki fajny budynek. No i właśnie tutaj jestem. Dokładnie w tym budynku, gdzie wchodziłem. Tutaj za mury Starego Miasta. To jest dokładnie mój hotel. Ale tu dobrze być znowu. Wiecie, jakie fajne wspomnienia wracają, jak ja tutaj byłem kiedyś. O, jeszcze jakiś koncercik jest. Lokalnych artystów, zaraz Wam pokażę. Dağlara karşı könlüme yakışıktı. Dağlara karşı könlüme yakışıktı. Dobre wariaty małe. Yaratıcıya güneşe yakası tamşıktı. Aramıza mı yarım sırrı var yarım. Bir güzel yüzünle koydun beni belala. Bir güzel yüzünle koydun beni belala. Nedirmedi günahıma çektiniz imkanala. Aramıza mı yarım sırrı var yarım. Ne kaldı bana tabi ne kızın yarım. Gelir bana içirdiler arkasını dikirdiler. Gelir bana içirdiler arkasını dikirdiler. Pyszny plow zjedzony. Idę teraz tutaj. Widziałem, że ludzie siedzą tam. Jest jakiś punkt widokowy. Będzie pięknie wszystko to widać. Dobra, za wejście trzeba było tutaj zapłacić. Myślę, że będzie warto. No. Pięknie to wygląda. No, warto było zapłacić 3 złote, żeby to zobaczyć. O, tu możecie zobaczyć, jak można wejść sobie na mury. Przejść się kawałek. No, chyba nawet nie, chyba nie daje rady całkiem dookoła. No. Widok był jaki był. Nie komentuję. Mniejsza z tym. Wracam na chwilę do pokoju. Muszę chwilę odsapnąć. I to już wyjdę jeszcze później wieczorem pokazać Wam. No, oczywiście na kolację pójdę, także jeszcze pokażę Wam wieczorem, jak to wygląda, jak wszystko pięknie świeci. Bo warto, na pewno warto to pokazać. Dobra, zmieniłem zdanie, że jednak się tutaj przejdę kawałek
fajnie jak oni się ugrają tutaj. Inaczej, kulturalnie inny styl. No, dywanik można kupić do modlitwy. Czekajcie, chcę zobaczyć jeszcze tylko totalnie jedno miejsce tutaj. Ale teraz pięknie wygląda hotel, w którym się zatrzymałem. No po prostu cudo. Idę trochę pochodzić po tym pięknym starym mieście. No i wieczorem jak wszystko jest oświetlone, to naprawdę całkowicie inaczej wygląda. I ludzi też więcej, bo nie jest tak gorąco już. A co to za tańce tutaj? Ciekawie. A, samochodzika puścili. No i kolacja w pięknym miejscu. Thank you so much. Kocham po prostu lokalne jedzonko. Wychodka. No i moi drodzy, koniec. Żegnam się, żegnam się z tym rejonem, bo jeszcze mam długą trasę przez Uzbekistan. Muszę praktycznie cały Uzbekistan przejechać pociągiem i do swojego wagonu. Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że w kolejnym zapraszam Was i zabieram Was do Turkmenistanu. Zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam.